Płetwonogie, jak ich nazwa wskazuje, to grupa ssaków, których kończyny przekształciły się w płetwy, przystosowując je tym samym do wodnego trybu życia. Od waleni różni je jednak zdolność, a nawet potrzeba wychodzenia na ląd, np. w celu rozmnażania i odpoczynku. Zaliczamy do nich rodziny morsowatych, uchatkowatych oraz fokowatych, łącznie 34 gatunki. Często nazywane są morskimi pieskami. Nie wzięło się to znikąd, ponieważ są przedstawicielami psokształtnych, a do ich najbliższych współczesnych krewnych zaliczamy np. niedźwiedzie. Jednymi z pierwszych zwierząt, na które natkniecie się podczas wizyty w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, są szarytki morskie. Fokowate, które zamieszkują północny Atlantyk, w tym również Morze Bałtyckie. W okresie godowym i podczas karmienia młodych gromadzą się w dużych koloniach. W tym czasie nie żerują, wykorzystując zgromadzone zapasy tłuszczu. Stado opuszczają najpierw samce, a po zakończeniu karmienia młodych przychodzi kolej na samice. Ponownie łączą się w grupy podczas linienia. Poza tymi szczególnymi okresami żyją samotnie. Szarytka morska to największy gatunek spośród bałtyckich fokowatych. Jej sąsiadkami są foki pospolite i nerpy obrączkowane. Samice szarytek osiągają do 2 metrów długości i 190 kg masy ciała. Samce dorastają nawet do 3 metrów i mogą ważyć ponad 300 kg. Płeć można rozpoznać nie tylko po rozmiarze ciała. Samce są ciemniejsze, grafitowe, z pojedynczymi i nieregularnymi, jasnymi plamkami. Samice mają jasno-szarą sierść na grzbiecie, a ich brzuchy są kremowe, nakrapiane ciemniejszym kolorem. Foki są obligatoryjnymi mięsożercami. Miażdżącą część diety szarytek stanowią ryby, choć zdarza im się jeść skorupiaki czy mięczaki. Bałtycka populacja gustuje w śledziach, dorszach i szprotach. Nie są jednak niejadkami. Polują na te ryby, które są łatwo dostępne w danym miejscu i czasie, regulując w ten sposób ich populację. W zdobywaniu pożywienia pomagają im silne szczęki. Uzębienie szarytki składa się z 10 siekaczy, 4 przedtrzonowców i 20 do 22 trzonowców. Jej pysk ma charakterystyczny, wydłużony kształt, podobny do psiego. Po tej cesze można odróżnić szarytkę od jej bałtyckich kuzynek. W ogrodach zoologicznych często możecie obserwować treningi medyczne fok. Mają one na celu przyzwyczajenie podopiecznych do czynności weterynaryjnych oraz codzienne sprawdzenie ich stanu zdrowia. Nasze szarytki, Reja, Gika, Elvis oraz Olek chętnie biorą w nich udział. Podstawą treningu jest pozytywne wzmocnienie. Za każde poprawnie wykonane ćwiczenie zwierzę dostaje nagrodę, w tym przypadku smaczną rybkę. Jeśli nie rozumie polecenia lub nie ma ochoty go wykonać, nie jest karane, ale może to być cennym sygnałem dla opiekuna, że czuje się gorzej i warto je poobserwować. Treningi medyczne są świetnym urozmaiceniem dnia dla zwierząt mieszkających w ogrodach. Dostarczają dodatkowych bodźców, wzmacniają więzi z opiekunami i pozwalają zadbać o kondycję fizyczną oraz psychiczną. Szarytki to niezwykle inteligentne zwierzęta. Rozpoznają i zapamiętują kolory i kształty, dzięki czemu podczas treningu podążają za targetem. Każda foka ma swój symbol. Opiekunowie w trakcie codziennych spotkań z szarytkami sprawdzają, czy na ich ciele nie ma skaleczeń, kontrolują stan uzębienia, a nawet mogą zważyć zwierzaka czy podać mu leki. Obły kształt ciała, który upodabnia fokę do torpedy, pozwala jej zwinnie i szybko poruszać się pod wodą. Dzięki grubej tkance tłuszczowej foka nie marznie nawet w zimnej wodzie. Utratę ciepła ograniczają też kurczące się naczynia krwionośne. Krew i mięśnie fokowatych zawierają duże ilości białek przenoszących tlen, hemoglobiny oraz mioglobiny. Przed nurkowaniem foka gromadzi krew obwodową w tułowiu, a następnie spowalnia tętno, aby oszczędzić tlen podczas zanurzenia. Dzięki temu jej układ krwionośny jest bardziej wydajny i pozwala nawet na długie wstrzymanie oddechu.
Szarytki zwykle spędzają pod wodą kilka minut, ale potrafią wytrzymać nawet pół godziny. Do niedawna szarytkę morską nazywaliśmy foką szarą. W 2015 roku Muzeum i Instytut Polskiej Akademii Nauk wprowadziły zmiany w nazewnictwie ssaków świata. Tak, foka szara stała się szarytką morską, wilk grzywiasty pampasowcem grzywiastym, a świnka morska gawią domową. Choć te nazwy budzą często śmiech i zdziwienie, ich celem jest zaznaczenie w języku polskim różnic między rodzajami. Współczesna systematyka opiera się na ewolucyjnym pokrewieństwie gatunków, o którym wiemy coraz więcej dzięki rozwojowi genetyki i biologii molekularnej. Szarytka morska należy do innego rodzaju niż foka pospolita, podobnie wilk i pampasowiec, dlatego należało te nazwy uporządkować. Nowa nazwa to nie jedyna zmiana, z jaką spotkała się szarytka. Działania człowieka powodują przekształcanie jej naturalnego środowiska. Nadmierne połowy na Bałtyku na początku XX wieku doprowadziły do znacznego spadku populacji, która liczyła kiedyś około 100 000 osobników, ale w latach 40. spadła pięciokrotnie. Dalszy spadek do około 2000 osobników był spowodowany wysokim stężeniem PCB, pochodzącego z nawozów rolniczych. Dziś, dzięki programom ochronnym, populacja szarytek rośnie w siłę. W związku z ocieplającym się klimatem i niedoborem ryb odpowiednich rozmiarów, nadal pozostaje jednak zagrożona. Foki spotykają się często z niechęcią rybaków, którzy widzą w nich konkurencję. Choć oczywiście zarówno zwierzęta, jak i ludzie korzystają z tych samych zasobów, jakimi są ryby, należy pamiętać, że to my w morzu jesteśmy gośćmi. Problem wyjadania ryb z sieci oczywiście istnieje, ale jest lokalny i to nie drapieżniki są odpowiedzialne za przełowienie mórz, a człowiek. Jeśli w danym regionie konflikty istnieją, rozwiązaniem mogą być rekompensaty dla rybaków, a także rozwój i stosowanie nowych, bezpiecznych narzędzi połowowych, które zapobiegają wyjadaniu ryb przez ssaki, a jednocześnie nie stanowią dla nich zagrożenia. Przyłów, czyli niecelowe schwytanie podczas połowu innych gatunków, również stanowi przyczynę śmiertelności szarytek. Niezwykle niebezpieczne dla ssaków morskich są tzw. sieci widmo, zagubione lub porzucone narzędzia połowowe, które zalegają w morzach i dalej łowią, stanowiąc śmiertelną, często niewidoczną pułapkę dla morskich zwierząt. Zanieczyszczenia morza to jednak nie tylko te duże, widoczne gołym okiem śmieci. Skutki zanieczyszczeń w oceanie wykraczają daleko poza fizyczną formę butelek, folii czy słomek. Toksyny lub mikroplastik są w stanie gromadzić się w tkankach, szczególnie tkance tłuszczowej, organizmów żywych. Ten proces nazywamy bioakumulacją. Następnie te zanieczyszczenia przechodzą przez kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego, gromadząc się w coraz większych ilościach. Większość tych materiałów osadza się na dnie morza. Bezkręgowce, które się tymi osadami żywią, spożywają takie zanieczyszczenia, a następnie są zjadane przez ryby, którymi żywią się większe drapieżniki, takie jak rekiny i ssaki. Drapieżniki, szczególnie szczytowe, są więc najbardziej dotknięte. Ponieważ każdy poziom łańcucha pokarmowego spożywa więcej osobników z poziomu niżej, jego organizm zawsze będzie bardziej zanieczyszczony. To zjawisko nazywamy biomagnifikacją. Presja człowieka na nadmorskie ekosystemy, związana przede wszystkim z rozwojem turystyki, powoduje, że foki często są niepokojone. Na plaży, czyli w miejscu, w którym szukają spokoju i odpoczynku, spotykają się z hałasem, tłumami gapiów, ludźmi i ich pupilami, którzy podchodzą zbyt blisko. Spotkanie foki podczas spaceru nad morzem może być ciekawym i miłym doświadczeniem, ale musimy w takiej sytuacji zadbać o bezpieczeństwo swoje, jak i zwierzęcia. Jak to zrobić? Nie podchodź do foki bliżej niż na odległość 30 metrów. Nie dotykaj jej pod żadnym pozorem. Może dotkliwie ugryźć oraz być nosicielką groźnych dla Ciebie chorób. Pamiętaj o trzymaniu psa na smyczy. On także jest gościem na plaży, a bliskie spotkanie może źle się skończyć zarówno dla Twojego pupila, jak i dla dzikiego zwierzęcia. Nie przeganiaj foki, nie polewaj jej wodą, nie próbuj karmić. Jeśli nic jej nie dolega, po prostu odpoczywa. Jeśli potrzebuje pomocy, zajmą się tym specjaliści. W ocenie, czy foka wymaga pomocy, doradzi Błękitny Patrol WWF. To grupa wolontariuszy, którzy od 2010 roku działają na rzecz przyrody Bałtyku.
między innymi interweniując w takich przypadkach i transportując foki do ośrodka rehabilitacji. W polskim prawie wszystkie gatunki morskich ssaków objęte są ochroną gatunkową. Oznacza to, że zabronione jest m.in. ich umyślne zabijanie, płoszenie, ale także niszczenie ich siedlisk i ostoi. Wspólnie dbajmy o ich przyszłość. Edukujmy ludzi, którzy niewłaściwie zachowują się na plaży i sami bądźmy dobrym przykładem. Pamiętajmy o tym, że foki są kluczowe dla zdrowia ekosystemu Bałtyku, w którym pełnią rolę szczytowych drapieżników. Bądźmy świadomymi konsumentami i wybierajmy ryby oznaczone certyfikatem MSC lub ASC. Nie muszę chyba przypominać, abyśmy pamiętali o sprzątaniu po sobie na plaży.